Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami i Życie na Filipinach. Rosie, idziemy na spacer. W dzisiejszym vlogu kontynuujemy remont, budowę. Nie mam żadnych innych aktywności na dzisiejszy dzień przewidzianych, ale na sam początek dnia idziemy zobaczyć, czy wuj Aldyn jest w domu, bo muszę porozmawiać z nim o jednej bardzo ważnej sprawie, a mianowicie w moich poprzednich vlogach prawdopodobnie gdzieś w tle to widać. Tam jak robiliśmy ogrodzenie, to po lewej stronie sąsiedzi jak coś tam remontowali, jak burzyli te struktury, które były na naszej działce de facto, to układali taką wielką górę śmieci, odpadów budowlanych i nie tylko. A wczoraj wieczorem, jak tylko zaszło słońce, po godzinie 16, wcześniej była gadka, że oni to ogarną, że oni to wywiozą. A wczoraj jak zaszło słońce, po godzinie 16, Rosie, zostaw koguty bojowe wujka. Tu ja sobie koguty hoduję. Wracając do tematu. Obrót, bo Rosie się kręci. A wczoraj po godzinie 16 czy o 17 zrobili takie jebitne ognisko tam ze wszystkim. Wkleję teraz film, więc pauza. I tak waliło plastikiem do godziny 12 w nocy, jak jeszcze się tam zażyło. Ja idę o tym porozmawiać z wujkiem, powiedzieć mu, że przekazał im, że mam wideo i będziemy prawdopodobnie to zgłaszać. Dostaną karę kilka tysięcy na łeb, peso. To się może nauczą. To jest jedyna metoda chyba, żeby takich ludzi czegoś nauczyć. Tak jak teraz, przez ostatnie kilka dni jest zakaz rybołówstwa u nas. Bo jest nów księżyca, jest taka faza księżyca, że po prostu ryby są najbardziej aktywne, jeżeli chodzi o tarło. Wszystkie ryby mają tarło. Nie wiem, nie jestem aż taki specjalistą od ryb, ale wydaje mi się, że tak, że ten okres godowy ryb, tarło. I w związku z tym jest zakaz połowu przez kilka dni. Rano, jak wszyscy wstają na Filipinach, czyli tak po 6 jeżdżą tutaj z takim megafonem na motocyklu i przypominają, że jeżeli tylko będzie ktoś, kto łowi, to co, robię film, 2500 peso kary od łba. Ale nikt nie łowi ryb. Chociaż tyle. No już prawie jesteśmy u wujka. Chodź Rosie, idziemy do wujka. Okej, pauza. Dobrze, wujka nie ma w domu, pracuje dzisiaj. Rozwozi turystów po wyspie, bo pracuje w resorcie jako kierowca i odbiera ludzi z lotniska i wozi. Proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje u cioci. Kolejna grupa szczeniaków, ale tak jak wspominałem, ciocia też dba o zwierzęta, też je dokarmia. Jak zobaczcie, o tutaj bezpański pies z obrożą. Jak tylko który bezpański pies nawiąże taką nić relacji po prostu z ciocią, to zakładają mu obroże, dokarmiają je wszystkie. Nie ma tutaj wygłodniałych psów. No, proszę bardzo. No, cała sfora wybiegła. Dlatego tak ważne jest wykastrowanie i wysterylizowanie tutaj such. A niebawem jest darmowa sterylizacja. Pomożemy cioci i wujkowi, pojedziemy z sukami, te, które uda się złapać i się je po prostu wykastruje. Są prawdopodobnie jego dzieciaki. Prawdopodobnie jego dzieciaki. Ale słodkie, trzeba im znaleźć gdzieś adopcję. Rosie. Przekazałem cioci to, o czym chcę porozmawiać z wujkiem. Pokazałem jej film, który widzieliście przed chwilą. Zobaczymy. Porozmawiam z wujkiem Aldrinem. Jeżeli będzie trzeba porozmawiać też z najstarszym tutaj wujkiem, tym, o którym wspominałem, który tutaj odpowiada za sprawy rodzinne, jakby prowadzenie, jakby to powiedzieć, interesu rodzinnego pod względem dobrego imienia rodziny i tak dalej. Bo jeżeli tamten wuj opowie, że on z nimi porozmawia i że nie warto z nimi iść w taki otwarty konflikt, że od razu iść i ich zgłaszać, żeby dopierdolili im karę, to się zrobi tak jak powie wujo. Tutaj się nie wyjdzie się. Jeżeli wujo tak powie, to po prostu nie zrobi się przeciwko temu, co on powiedział, bo trzeba uszanować właśnie najstarszego syna dziadka, najstarszego mężczyznę tutaj w rodzinie i jego opinię. I on ma też renomę taką, że jak on z kimś o czymś porozmawia, to on to wszystko załatwi.
Także zobaczymy, może do wieczora już będzie wiadomo, jak się ta sprawa rozwinie. Na ten moment, wiadomo, to są emocje. Na ten moment ja skłaniam się ku temu, żeby normalnie jechać i zgłosić i do barangaju, i do Departamentu Agrokultury. Są takie wielkie billboardy, jak się jedzie na Campo Gahaj, ile jest kary za palenie plastiku. I to normalnie masz jak recydywę, to nie to, że za każdy raz też taką samą karę. Także jeżeli by mi przyciął pierwszy raz i dostaliby tą karę, to każdy kolejny raz byłby po prostu bardziej bolesny i ta kwota wzrasta. Jeżeli się nie mylę, to na o 100% wzrasta za każdym kolejnym razem. Pierwszy 1500, potem chyba 3, potem 6, 12 i tak wykładniczo po prostu w górę. Jakoś tak mi się wydaje, że tak to jakoś było. Albo bardzo zbliżone wartości. Może nie 100%, a 50%. No ale jest to bolesne tutaj dla ludzi na Filipinach, kiedy taki normalny pracownik, stolarz czy gdzieś w restauracji obsługa zarabia te 500-600 peso dniówki. No zobaczymy, jak się ta sprawa rozwinie. Tymczasem wracamy z Rosie do domu. Rosie ma cieczkę, tak jak wspominałem. Więc na ten moment Rosie jest wyprowadzana kilka razy dziennie na smyczy, a resztę dnia musi być po prostu zamknięta w izolacji, odseparowana od ulicznych psów, bo nasze psy są jeszcze malutkie i one tutaj żadnej szkody nie wyrządzą. Chodzi mi o to, żeby ją zapłodnić. Także Rosie za bramą siedzi w domu, szczeniaki latają na zewnątrz, jak chcą wejść do środka, to wchodzą do środka, mogą się z nią bawić, ale panienka nie może sobie latać gdzie chce. I jak to się, proszę Państwa, prezentuje na ten moment. Tak, tą taśmę, która jest ponad beton, się poobcina. To nie jest problem, jak beton już zwiąże, to się troszeczkę nad betonem obetnie. Całość po tym betonie, który był zalany, żeby to ustabilizować wczoraj, znowu dosypane kamieni, żwiru. I teraz chłopaki robią takie dość spore czapki wokół supa z tym preparatem. Czy to się też będzie plastyfikator nazywało? Mówimy dać plastyfikator do betonu, żeby, no nie wiem, z tym preparatem, który sprawia, że beton nie przepuszcza wody, który był używany na strop, zostało mi trochę tego, także jest dane tutaj do betonu. Także zamysł jest taki, że jak woda będzie padała, to że z tego sobie będzie schodziło po prostu na boki, a nie w bezpośrednie sąsiedztwo słupów. Tam, gdzie jest beton, właśnie jest doklejona jeszcze taśma, żeby odizolować beton od bambusa. Nie wiem, czy dzisiaj będziemy to robili, czy się zajmiemy czymś innym. Bo w sumie mam coś innego do roboty. Ja nie mam paliwa do piły. Muszę sprawdzić, czy mam olej, żeby zmieszać z paliwem do piły, bo trzeba usunąć resztę tych pieńków stąd. I niebawem można było pomyśleć o przeniesieniu podjazdu tutaj. Ale też można zrobić niebawem, bo jak na razie stoi drzewo, na razie można korzystać z tamtego podjazdu, na razie nie budujemy ogrodzenia w drugą stronę za tym słupem tam. Trzeba się z tym wstrzymać chwilowo. To sobie zwiążę, jeżeli chodzi o beton, i może jutro już zaczniemy tą stronę zamykać i zamkniemy im tą drogę, którą sobie dojeżdżali do domu. Zamknięta będzie. Koniec rządzenia się. Wszystko jest ustalone, którędy mają sobie drogę zrobić. To jest w ich interesie, żeby sobie zrobić tam tę drogę, a nie w moim. Także jak będzie płacz, to trudno, nic się z tym nie zrobi. Dobra, chłopaki skończą ten beton i w sumie dzisiaj jest jeszcze worek cementu. To chyba mi wystarczy na to, co dzisiaj bym ewentualnie potrzebował. Bo może nadleję podłogę w łazience, może już porobię te spadki w łazience, żeby było gotowe do płytek, jeżeli chodzi o podłogę. No mógłbym to zrobić, po co z tym czekać. No wtedy w łazience zostanie mi już tylko zrobienie na gotowo elektryki. Otwory już są wykute, jak dobrze widzieliście, pod peszle i pod kable.
No i hydraulika. Cały czas staramy się zlokalizować, gdzie jest nasz karton z Norwegii. Ale zajmuje to, no już powinien być. Już dawno, dawno temu był uwolniony z odprawy celnej w Manili. Cały ten transport, ten kontener. Już ponad 1,5 tygodnia temu był zarejestrowany w Dumagete, już go podjęli, ci to rozwożą te kartony. Ale gdzie on jest? Chciałbym, żeby się pojawił w tym tygodniu. Chciałbym pojechać go odebrać. Mam nadzieję, że gdzieś nie zaginął po drodze, bo to by były dopiero i jajca. No. Miejmy nadzieję, że nie zaginął. Będziemy wiązać płot żyłką. Po filipińsku. Sprawdziłem w internecie techniki wiązania tego, bo to też musi być elastyczne. Przynajmniej na początku. Może potem wzmocnię to wkrętami, ale bambus też pracują, też jeszcze będzie schnął. Poza tym, jakbym teraz w niego wkręcał wkręty do drewna, to on będzie pękał. Trzeba nawiercać bambusa. Także najpierw porobi się go na żyłkę. Jak na żyłce będzie sztywno, gdzie mogę wam powiedzieć, że u Michała w Woodu cała ta konstrukcja, cały ten dach nad barem jest powiązany żyłką. Po filipińsku, tradycyjnie. I to trzyma dach. Także takie ogrodzenie wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Największym moim przeciwnikiem tutaj, jeżeli chodzi o ogrodzenie, są dwie rzeczy. Wilgoć w gruncie, jeżeli chodzi o słupy. A jeżeli chodzi o cały płot, to wiatr. Wiatr od morza. Dlatego skłaniam się ku opcji, że sztachety nie będą bezpośrednio do siebie dolegały, nie będą możliwie blisko, tylko z zachowaniem dystansu, żeby powietrze mogło przechodzić przez ogrodzenie, nie wywierało na niego takiego nacisku, żeby po prostu go nie położyło w którąś stronę kiedyś, jakby naprawdę mocno wiało. Planuję zrobić dość duże przerwy w tym roku, ale to zobaczymy, co na to powie małżonka, jak zaczniemy to pasować już na miejscu. Bo chciałbym zrobić, no przyjmijmy, że dwa i jeden przerwy. Jeden przerwy znowu. Troszkę mniejsze przerwy niż to. Ten płot ma za zadanie odgradzać nas od ulicy, a nie zamknąć wszystko szczelnie. To nie ma być betonowy mur. A w przyszłości ewentualnie można dokupić bambusa, pociąć go na mniejsze paski i wstawić. Wtedy byłoby większe żebro, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze sztachety. I też by to fajnie, ładnie wyglądało. Jakby było tak z zamysłem pokićkane trochę. Taki kontrolowany chaos, zaplanowany chaos też fajnie wygląda. Dobrze, idę się napić zimnej wody i zaraz do Was wracam. Jak zawsze dzieje się. Nanosiłem na samym poziomie, żeby zrobić spad do prysznica i spad jest zrobiony. Tutaj nadlałem trochę podłogę, żeby wyrównać poziom z kuchnią, bo zrobił się dość duży uskok. Przez to, że wiecie przez co, bo mówiłem we wcześniejszych vlogach, że blat po prostu zrobiłem w standardzie europejskim kuchenny i musiałem trochę nadlać podłogę, żeby małżonce było wygodniej. Zwróciła na to uwagę. Słupy są zabetonowane, schną. Prawdopodobnie jutro będziemy montować poprzeczne bambusy pomiędzy słupami, żeby już zaczęło to wyglądać jak płot, jak ogrodzenie działki. No a jako, że pogoda jest jaka jest, zaraz Wam pokażę jaka jest. No nie jest słonecznie, jest pochmurno, czyli da się pracować z przodu. Największe wyzwanie na tej działce, a to znaczy poskromić morze, poskromić fale. Wczoraj był przypływ wieczorem, nie nagrałem tego, ale obserwowałem, dokąd w trakcie przypływu dochodzą fale tak naturalnie, same z siebie, jak nawet morze jest nie tyle, że spokojne, przynajmniej nie było spokojnie. Wczoraj dość mocno miotało. Chłopaki sprzątają plażę, żeby zebrać kamienie. Zrobi się dużo ładniejsza plaża. Chyba. Jak trochę tych kamieni stąd wybierzemy. Trochę, dużo.
No wczoraj woda kończyła się za tą palmą, co tam leży, wydarzył punkt odniesienia, bo nasz punkt odniesienia, czyli kamień, który wczoraj sobie na niego patrzyłem, powiedziałem, że to będzie nasze zero, już jest przeniesiony. Także tam wczoraj dochodziły fale, mniej więcej tak, jak zaczynamy tutaj konstruować, rozbijać tych fali. Jeszcze dzisiaj poczytałem od rana. No i robimy to w ten sposób po prostu. Możliwie prosty sposób. Uprzątnięta ziemia pod geowłókniną, żeby nie było tam nic ostrego. Przejechane grabkami, żeby było w miarę równo. Rozciągnięta geowłóknina ze sporym zakładem. Z przodu duże, ciężkie kamienie. Z tyłu takie średniej wielkości kamienie na geowłókninie. Otwory między kamieniami zasypywane jeszcze drobniejszym kamieniem, takim miałem z plaży. No, nie tyle miałem, no ale drobniejszym kamieniem po prostu. Jak się dojdzie do poziomu tego piętra, tych pierwszych kamieni z przodu, dochodzą kolejne duże kamienie, kolejne piętro i cały mur będzie miał taką strukturę tutaj, powiedzmy 45 stopni z przodu, trochę mniej prawdopodobnie, aż tam. To nie jest mur morski taki jak na bulwarze, że po prostu kawał betonu, zwykła ściana, która odbija te fale. To jest pierwszy etap walki z morzem. Bo za tym w przyszłości, prawdopodobnie już nie w tym roku, ale za tym zrobi się też betonowy mur połączony z wylewką tarasową, też zakrzywiony, żeby fale o niego się nie odbijały na prosto, tylko tak się robi mury morskie, tam też jest taki zrobiony z zagięciem do góry, żeby ta fala wracała, ale to będzie dopiero tutaj na górze, jak już będzie taras, ten beton zazbrojony razem z podłogą. Mam też na to pomysł, jak to zrobić, żeby to się nie zapadało, będzie więcej wykopane i nadlane tam betonu połączone z zbrojeniem. De facto prawa strona, ta bliżej domu, będzie trzymała całość w poziomie, podłogę i ten mur, żeby mur się nie przechylił, nie wpadł do wody za kilkanaście lat. Także to będzie pierwszy etap. Zobaczymy, jak to zda egzamin. Jest to zrobione najprostszym możliwym sposobem, bez żadnej wielkiej filozofii. Ale wsunąłem go jeszcze bardziej w stronę lądu, w stronę domu, niż myślałem na początku. Na początku myślałem, żeby wykorzystać linię tego słupka, który tam jest wbity. To jeszcze przez teścia były takie drewniane pale powbijane. Tu się ostała za Józefem resztka jednego, a tam stoi drugi. Myślałem, żeby odtąd zaczynać, ale tutaj miałbym zbyt duży konflikt po prostu z morzem i zbyt często by był rozbijacz fal testowany przez naturę. To jest szykowane na skrajne okoliczności, naprawdę na skrajne warunki, nie na takie typowe. W zeszłym roku było raz takie duże falowanie na morzu i to wyrządziło szkody, a tak z reguły nie ma takich fal tutaj. Widzicie, jak wygląda ta działka Jaimiego, wujka Jaimiego, jak jest wymywana. Więc jeżeli nasz mur morski zda egzamin, to zapewne będzie chciał, rozbijacz fal zda egzamin, to zapewne będzie chciał na swojej działce też to zrobić, bo już o tym mówił, że widzi, co się dzieje z jego działką, jak ona podlega erozji przez falę, przez wodę. O, kolejny pal był wbity. Tu kiedyś one były dość wysoko i kiedyś na tym suszył sobie ryby. Robił z tego bulaty, na tym bulaty suszył sobie ryby złowione. Są zdjęcia bardzo, bardzo stare z okolic 2020 roku, 2019, jak tata z mamą tu mieszkał na Sigichor domu. Zobaczymy, jak to zda egzamin. Ale tu będzie piękna plaża za jakiś czas. No, będziesz miał pędzi piękną plażę. Jak będzie pogoda taka jak dzisiaj, to rzucamy całą inną pracę, zajmujemy się tym. Bo wtedy mi zniknie ten problem właśnie przemęczenia od słońca, co myślałem w innym vlogu, że może pracować by od rana, może pracować by typowo po południu, jak słońce zachodzi, jest dogadać z chłopakami. Jeżeli byłyby takie dni jak dzisiaj, słońce nie jest zabójcze i da się po prostu pracować na zewnątrz.
Zobaczymy, jak za egzamin. Z punktu widzenia zarówno fizyki, jak i technicznego ma to sens. A jak wyjdzie w praktyce? Wszystko zależy od natury. Zobaczymy po prostu, co się wydarzy na przestrzeni następnego roku. Jak sobie będzie on radził, czy jeszcze teraz, jak jesteśmy na Filipinach, czy będzie on kiedyś w ogóle wykorzystany, czy fale do niego dojdą. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie zachowywało z czasem. Na pewno będziecie to widzieli w przyszłości. No i proszę zobaczyć, jak to wygląda z tej perspektywy, jak zaczyna to wyglądać. Tutaj zbieramy ten narzut z plaży. Narzut. De facto jest to stary mur morski, który został wymyty, to co kiedyś poukładał tata. To tak jak wspominałem, nie było go włókniny, więc z czasem fale wymywały wszystko spod kamieni, osłabiały konstrukcję i zostało to wszystko wymyte. Ale ten obszar, który już uprzątnęliśmy, jak zaczyna wyglądać? A zwierzęta jakie są zadowolone, kiedy mogą się bawić, ganiać bez obaw o stawy po prostu, bez obaw o kamienie. Jest dość duży odpływ, także wynosimy wszystko maksymalnie blisko do morza. Zorganizowałem taczkę dwójka dnia, żeby było łatwiej, żeby nie trzeba było tego nosić pojedynczo. No i tego typu narzut tutaj zrobimy po całej długości tutaj, gdzie jest dom, a w przyszłości też tam, do końca działki. Ale teraz jest to priorytet tutaj. Z przodu ciężkie, duże kamienie, w środek rdzeń, dużo mniejszych kamieni. One de facto będą rozbijały fale, na nich de facto będzie wytracała fala energię swoją. I potem dzięki geowłókninie nie będzie możliwości wymycia tego spod kamieni. Także mam nadzieję, że się to ustabilizuje i będzie działało dużo lepiej. Byłbym szczerze zaskoczony, jeżeli okazałoby się, że w przyszłym sezonie zostanie wszystko wymyte. Wtedy okaże się po prostu, że popełniłem ogromny błąd od strony technologicznej, od strony planowania tego. Dopuszczam jakieś uszczerbki, ale jeżeli całość zostałaby wymyta i znowu rozniesiona po plaży, no to byłby to mój ogromny błąd. No i zobaczymy, jak kosztowny, bo dość sporo zrobiliśmy. Wczoraj przez pół dnia i dzisiaj od rana nie minęło ile? Która jest godzina? Godzina minęła dopiero, czyli można powiedzieć, że 4-5 godzin pracy, żeby uprzątnąć ten kawałek plaży pod geowłókniną, żeby nie było tam żadnych ostrych elementów, żeby jak przyjdzie na nią nacisk tych wszystkich kamieni, te kilkanaście ton pewnie, to żeby nie robiło w nich otworów, bo tam, gdzie zrobi się otwór, tam będzie najsłabszy punkt całego muru, gdzie po prostu woda będzie wchodziła i tamtędy będzie wymywała piach, wymywała ten naturalny fundament, powiedzmy. Jest to daleko od linii morza, nawet jak jest przypływ. Nie chcę walczyć z morzem na tu i teraz, codziennie. Nie chcę wypuszczać go gdzieś dalej. Chcę mieć to tylko na skrajne okoliczności pogodowe, które zdarzają się po prostu rzadko. Więc z przodu ciężkie kamienie, od boku ciężkie kamienie, w środek rdzeń, wszystko co leci, różnego rodzaju kamienie. Dobrze, że nie są wszystkie zaokrąglone przez fale, bo wtedy one same będą się klinowały po prostu. I jeszcze na górę, jak już dojdziemy do poziomu, który chcę osiągnąć, też wszystko ciężkimi kamieniami przykryjemy, żeby było to cały ten rdzeń przykryty, jeszcze bardziej dociśnięty. I taki jest na to plan, proszę Państwa. Zobaczymy, czy dobry plan. To pokaże czas, bo tego nie da się policzyć w sposób matematyczny, z wzorów fizycznych po prostu nie da się tego policzyć. O, a tu się pani obudziła. No i jest i u nas mama, przyjechała coś załatwiać na... O, mama dogląda swoje kwiatki. O, Pinky kill them all. Mama przyjechała coś załatwić, przy okazji sprawdza kwiatki, które nasadziła. Dała instrukcję Pinky, jak je podlewać, ale widzę, że jak mamy ręki nie ma, to te kwiaty trochę podupadają na zdrowiu. No i z każdym pół godziny, które minie, robi się tu coraz ładniej. A resztę wyrówna morze. Jak będą fale, to może to wyrówna, że się stanie potem.
Approximately this will be the height of the front. Ground. But I think more. I think it's fine because since here we will also put a little stones, a little slope like. Little slope. Yeah. Wydaje mi się, że będzie w porządku, tak jak jest teraz. Pora na posiłek regeneracyjny. Hello, madam. Good morning. Oi. Champurrado. Ryż z kakao. No i dobrze, moi mili. Przerywamy pracę na plaży. Rozpogadza się, wychodzi słońce. A poza tym musimy się dopasować do rytmu bicia serca naszej planety. Czyli między innymi do przypływów i odpływów. Jak widzicie, jak to teraz wygląda, ja cię kręcę. Wyprzątnęliśmy sporo kamieni, przenieśliśmy je tutaj. No ale już widzicie, gdzie dochodzą fale. Także będziemy polowali na kolejny odpływ. Sprawdzę w internecie. No ale muszą być dwa czynniki. Musi być mniej słońca, no i odpływ. Także wtedy będziemy kontynuowali od strony plaży. A na ten moment po prostu dam chłopakom lżejszą pracę. Jest taczka pożyczona od wujka Aldrina. I z działki też można kamienie wziąć, pousuwać, które tutaj są na działce w różnych miejscach. Tutaj dookoła przejść się z taczką, posprzątać te kamienie. Tutaj przed tym strukturą leżą jakieś kamienie. Tutaj leży trochę kamieni. A po przerwie zajmiemy się, po godzinie 13 zajmiemy się ogrodzeniem. Nie ma w chwili obecnej prądu. Pewnie czyszczą linię, bo w trakcie dnia nie zdarza się, żeby nie było prądu. Także pewnie gdzieś oczyszczają linie energetyczne z drzew, które rosną, które są zagrożeniem dla linii energetycznej. Ale to nie przeszkadza. To nam dzisiaj nie przeszkadza w ogóle. No dobra, kontynuujemy pracę. Ale to jest tytaniczna praca. Mam nadzieję, że nie syzyfowa. Mam nadzieję, że wszystko nie zostanie wymyte w rok. Jeżeli nie zostanie wymyte przez rok, to będę bardzo zadowolony. Jeżeli ustoi pierwszy rok, jeżeli będzie jakieś fale sztormowe, które wejdą w tą strukturę, dzięki temu ustabilizują ją bardziej, zakleszczą te kamienie jeszcze bardziej, to wtedy już powinien trzymać. Każdy kolejny sztorm, który ten mur wytrzyma, sprawi, że będzie się on samemu umacniał, a nie osłabiał. O ile nie będzie jakiejś wyrwy po prostu.